Cześć, z tej strony Gosia. Miłosz. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku u nas na kanale. A dzisiaj będzie odcinek nietypowy, bo to będzie poradnik prezentowy. Jeszcze nigdy nie robiliśmy czegoś takiego. To już czas najwyższy. Gosia już pierwsze zakupy na promocji wykonała. Tak, zbliża się Black Friday, więc chcemy Wam pokazać ten film przed tymi największymi promocjami w listopadzie. Może się czymś zainspirujecie, bo nas do tego filmu zainspirowała firma Outin, od której dostaliśmy tą oto paczkę. Wspólnie ją tutaj otworzymy i też to jest fajna propozycja na prezent, naszym zdaniem. No i też ten film robimy dlatego, bo my zawsze mamy problem, co komu kupić w prezencie. Najgorzej. Tak, to nie jest tak, że my nie lubimy dawać prezentów, tylko nie lubimy wybierać prezentów, więc mam nadzieję, że trochę Wam też pomożemy. Jest trochę prezentów też takich tematycznych, wiem, że na pewno jest tutaj dużo roślinomaniaków, więc będą też prezenty dla roślinomaniaka, ale będą też i takie prezenty uniwersalne dla każdego. Firma Outin jest producentem przenośnych ekspresów do kawy. I sponsorem tego Tak, odcinka. i sponsorem tego odcinka. Tak wygląda pudełeczko prezentowe. My dostaliśmy w środku dwa pudełka. W jednym jest ekspres, a w drugim jest statyw. Statyw tutaj zostawiliśmy, a ekspres już wyjęliśmy, żeby mi było łatwiej to Wam pokazać. Tak wygląda pudełko z ekspresem w środku. Zobaczcie, wszystko jest bardzo ładnie zapakowane i w ogóle ten sam ekspres w sobie jest bardzo estetycznie wykonany. Ja akurat wybrałam sobie w kolorze takim białym, perłowym, ale są dostępne też w kolorze zielonym, widziałam, niebieski chyba teraz jest, różowy i taki grafitowy. No i to może być super opcja na prezent, na przykład dla jakiegoś działkowicza, żeby mógł sobie zrobić kawę na działeczce, na świeżym powietrzu, dla jakiegoś wędkarza, Rowerzysty. rowerzysty, no dla osób, które też lubią chodzić na jakieś wycieczki, piknikować i tak dalej, ale może być to też opcja do domu dzięki dołączonemu statywowi do tego ekspresu. Tutaj zaraz zobaczycie testy, no i z naszym kodem rabatowym, który się tutaj wyświetla na hasło Gosia, możecie mieć na niego 10% zniżki. Hasło jest Gosia, no bo tylko Gosia pije kawę w tym związku, Miłosz nie pija. Tak zdrowie. No więc no wiecie, z każdym prezentem też trzeba trochę się dowiedzieć, co kto lubi, no ale moim zdaniem dla kawoszy super opcja taki ekspres, no i oczywiście link do niego macie w opisie poniżej tego filmu. Tutaj jeszcze Wam pokazuję opcję ze statywem, który jest regulowany i tak jak mówiłam, no może być on też ten ekspres do stosowania w domu, przez to właśnie, że do niego można dokupić ten statyw i on może być na różną wysokość kubeczka. Najlepsza część, prezenty dla roślinomaniaków. To dla roślinomaniaków na pewno super prezentem będą wszelkiego rodzaju gadżety do roślin. Tutaj ja mam takie na przykład grzybki nawadniacze, no one są prześliczne. Wieczara. Też Wam je pokazywałam kiedyś na filmie, który Wam podlinkuję. No i te nawadniacze mogą mieć różne kształty grzybków, jakichś ptaszków, albo jakieś takie kule są kolorowe, także to też jest fajna, ciekawa opcja. Nawet niekoniecznie jak taka osoba będzie to używać, no to wbite do doniczki naprawdę bardzo ładnie to wygląda jako taka ozdoba, także no moim zdaniem jest to też taki prezent dla roślinomaniaków i nieroślinomaniaków, bo może być to po prostu ozdobą. No i kolejną też taką rzeczą dla osób lubiącą rośliny, takim prezentem może być kwiecnik. Tutaj ja też mam taki mały bambusowy kwietnik, no ale wiecie, to też występują kwietniki w różnych opcjach. To jest taki tylko przykład. To też moim zdaniem fajna rzecz na prezent dla roślinomaniaka. Też mogą być wszelkiego rodzaju maty fajnym prezentem do przesadzania, bądź takie różne zestawy narzędzi. Takie małe nożyczki do obcinania liści. Tak, też jakieś małe takie nożyczki jako dodatek do prezentu, a teraz naprawdę ładne robią te rzeczy, na przykład te maty do przesadzania roślin robią teraz takie holograficzne, albo w jakieś kwiatki, wiecie, na tych wszystkich chińskich
sklepach jest tego pełno do wyboru. Musimy wprowadzić z pandami. No też widziałam ostatnio, nawet były chyba w Ikei, albo też takie można kupić, już zainwestować w bardziej porządną, profesjonalną rzecz na prezent, bo też są wszelkiego rodzaju właśnie tematy takie bardziej porządne, więc to też moim zdaniem są fajne opcje, szczególnie dla roślinomaniaków. Była kawa, to teraz czas na herbatę. Moim konikiem jest uniwersalny prezent na święta, czyli różne herbatki smakowe. No, im dziwniej, tym lepiej, żeby można było przejść na święta coś nowego niż zwykłą herbatę owocową albo zieloną, tak jak mamy przez cały rok. I jakieś dodatki do tego. Mam na przykład cytrynkę z żurawiną i cynamonem. Od siostry akurat dostałem. Spróbowaliśmy, do herbaty wrzuciliśmy, całkiem dobry, przyjemny dodatek. Znowu teraz ja zaprezentuję, no bo to jest taka rzecz bardziej pode mnie i osoby lubiące rzeczy DIY. No to fajną propozycją prezentową jest też taki zestaw artystyczny. Ja tutaj mam na przykład taki zestaw z Action, ale go niezbyt Wam polecam. Lepiej zainwestować w coś lepszej jakości. To jest Diamond Painting. Tak, albo jakieś zestawy Diamond Painting, malowanie po numerach. Są też takie gotowe zestawy do szydełkowania, do robienia na drutach. Także jeśli macie jakąś osobę kreatywną, którą chcecie obdarować prezentami, no to też to jest super opcja. Ja pamiętam, ja też dostałam swoje pierwsze malowanie po numerach w prezencie. No i byłam zachwycona i teraz sobie co jakiś czas kupuję takie malowanie. Ale fajnie dać komuś pod kolor jego wnętrza domu. Tak, takie pasujące i też Żeby Wam mógł sobie powiesić. tutaj w opisie filmu wstawię link do strony, na której widziałam naprawdę ładne wzory i te malowanie po numerach wydawało się fajne jakościowo, bo to z Action, to powiem Wam, ma trochę słabe farbki, no ale jest wiele innych zestawów na rynku, tak jak mówiłam. Ja jak no właśnie dostałam pierwsze malowanie po numerach i Diamond Painting, to od tej pory mi się tak to spodobało, że co jakiś czas sobie sama kupuję. Tak samo kiedyś dostałam też zestaw do robienia na drutach i też w ten sposób się nauczyłam robić na drutach, także takie zestawy kreatywne są bardzo fajną opcją prezentową. Mam taki specjalny termometr, który kiedyś dostałem na święta, to już nie wiem, z 10 lat temu było. On jest przepiękny. Tak, i wiekowy. On ma takie kapsułki i każda ma podwieszoną temperaturę. I teraz tutaj są różne ciecze, które mają różną wyporność w zależności od tego, jak się nagrzeje. I w zależności od tego, jaka jest temperatura w pomieszczeniu, to się nagrzewa i po kolei kolejne kapsułki upadają na dno. I wtedy wiemy, że temperatura jest na przykład 18 czy 20 albo mniej więcej pomiędzy. I ja też znalazłam taki termometr w internecie w różnych kształtach, także moim zdaniem to też jest bardzo fajna rzecz, którą można dać komuś w prezencie dla dorosłego i dla dziecka i stanowi to też fajną ozdobę w pomieszczeniu moim zdaniem. Ja to miałem na biurku, jak Gosia mnie odwiedziła, to mówi: Chciałam to musimy to mieć. Chciałam to mieć i mu zabrałam, dlatego mówię, że to też jest taka fajna, ciekawa rzecz na prezent. Ktoś lubi dziwne rzeczy. To jest pełno takich sklepów, to chyba w Deals było? Nie, w Tetim. Tak, W Tetim było tak dużo takich krasnali, jakichś takich ozdóbek dziwnych. Tak, pokazujemy Wam ozdoby świąteczne jako pomysł na prezent, bo powiem Wam szczerze, my nie kupujemy takich rzeczy sami z siebie. Ja się zastanawiam zawsze, jak komuś będzie to pasować, a potem jak ludzie to dostają, to się cieszą. Zawsze dostajemy to jako jakiś dodatek do prezentu. No i to też jest fajna opcja. No na przykład tak jak my nie kupujemy sami ozdób świątecznych, no może teraz się to zmieni. No ale jest to takie świąteczne. To jest fajniejsze na taką karteczkę na czapce. A pamiętajmy, że okres świąteczny nie kończy się w Wigilię, tak jak niektórzy. Tylko w maju, kiedy śnieg jeszcze pada. Nie no, nie w maju. Matki Boskiej Gromnicznej się rozbiera choinkę. Dobra. Także no nawet jeśli tego osoba nie wykorzysta jeszcze w tym okresie świątecznym, to może to zachować i mieć na przyszły rok. I też w jakiś sposób ta rzecz jej przypomina o sobie, która jej dała takie oto różności. No właśnie z tymi świeczkami to ja nie wiem, czy to jest taki Tak? dobry prezent, bo to fajnie wygląda, a nikt tego nie używa. No to zazwyczaj nie. Twoja rodzina, widziałam jak Miłosza rodzina paliła świeczkę, która była szopką
Ja byłam szokowana tym zjawiskiem, że oni odważyli się to podpalić, bo ja zazwyczaj takich świeczek ozdobnych nie podpalam. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz dziękujemy sponsorowi tego odcinka, czyli firmie Outin. Tutaj macie 10% zniżki z kodem Gosia, bo mnie już nie pije kawy, jeszcze raz powiem, jest nienormalny. A też mogę sobie zamówić z kodem. Tak, i link do Ekspresu jest w opisie. Mam nadzieję, że taki film prezentowy komuś pomógł. Wiem, że na pewno wiele rzeczy, co tutaj pokazaliśmy, było oczywistych, ale czasem można też zapomnieć o takich oczywistościach, jak że można dać komuś w prezencie kawę Skarpetki. czy herbatę. No, skarpetki też są fajnym pomysłem, szczególnie dla ludzi dorosłych. Ja uważam od chyba 20 roku życia, że skarpetki i majtki to jest jeden z Najlepszy najlepszych prezentów. Praktyczne prezenty też są bardzo dobre, też takie lubimy, ale też pokazaliśmy Wam takie mniej praktyczne prezenty, które też mogą sprawić radość. I oczywiście, jeśli Wam się podobało, to zachęcam Was do zostawienia komentarza, lajka i do zasubskrybowania tego kanału. Będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie nas subem. Jest też opcja wsparcia inna. Tam są wszystkie informacje i zapraszamy do naszego sklepu. Pandziki.pl. Tak, Pandziki. Tutaj musisz logo gdzieś umieścić. Tak, pandziki.pl, są tam czapki zimowe i kubki. Wiele Termiczne fajnych, dodałem kubki ostatnio. termiczne, bluzy, koszulki, to też jest fajna opcja na prezent. Także do następnego. Pa! Trzymajcie się.